Szanowni Państwo, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny dzień pierwszego Światowego Kongresu Tłumaczy Olgi Tokarczuk. Dzisiejszą naszą gościnią będzie Laurence Laluyaux, światowa agentka Olgi Tokarczuk z Agencji Literackiej RCW. Laurence przedstawi nam swoją prezentację związaną z jej współpracą z Olgą Tokarczuk, z jej przygodą z noblistką i także przedstawi obecność Olgi Tokarczuk w świecie. Spotkanie przetłumaczy Kasia Janusik. Zapraszam. Hello, everyone. Is this working? Okay. First thing, I wanted to say that I wrote something because I'm embarrassed to be speaking in English and not in Polish. So it will look a little bit formal, but that's not the spirit in which I wrote it. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że postanowiłam coś napisać wcześniej, bo jest mi trochę wstyd, że mówię po angielsku i nie po polsku. I to może brzmieć dosyć oficjalnie, ale nie taka była idea. So I wanted to start and say that you have in front of you someone who for many years would have loved to be you. I grew up in France. I was obsessed from a very young age with learning languages. I clutched copies of tapes of Teach Yourself, lots of languages. Polish was one of them. I didn't get very far. I learned a few languages with varying degrees of success, and I worked as an interpreter, and then I translated one very difficult book, treacherous book, which made me realize that I don't have the great talent that all of you in this room have. Chciałam zacząć od tego, żeby powiedzieć, że siedzi przed Państwem ktoś, kto przez wiele lat marzył, żeby być Wami. Dorastałam we Francji i od młodości fascynował mnie proces nauki języków obcych. Kiedy byłam nastolatką, sięgałam po różne samouczki, kasety i próbowałam nauczyć się różnych języków, między innymi polskiego, choć nie poszło to najlepiej. Jednych nauczyłam się lepiej, innych gorzej. Pracowałam też jako tłumaczka ustna, ale te zlecenia i jedna bardzo podstępna książka do tłumaczenia sprawiły, że otrzeźwiałam i zdałam sobie sprawę, że nie mam tego wielkiego talentu, który jest udziałem wszystkich Państwa zgromadzonych w tej sali. So I'll tell you a little bit about the agency. Instead of becoming a translator, I moved to London. I became a literary agent. The agency was founded a long time ago, 1967, by Deborah Rogers. Deborah Rogers was the person who discovered writers like Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Angela Carter, Salman Rushdie, Bruce Chatwin. And we represent very established authors and also exciting new writers. So for instance, we have a lot of writers we've had for their entire careers, like Kazuo Ishiguro, and Ian McEwan, and also Abdulrazak Gurna, for instance. And we're the agents of Zadie Smith, Colm Tóibín, and Enright. And I personally also represent Laszlo Krasznahorkai, Han Kang, Valeria Luiselli, so various languages, different parts of the world. Opowiem teraz trochę o agencji. Zamiast zostać tłumaczką, przeprowadziłam się do Londynu i zostałam agentką literacką. Agencja RCW powstała w 1967 roku. Założyła ją Deborah Rogers, która odkryła takich autorów m.in. jak Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Angela Carter, Salman Rushdie czy Bruce Chatwin. Reprezentujemy autorów, którzy są bardzo znani, ale też młode talenty. Wielu z nich przez całą karierę, na przykład właśnie Ishiguro i McEwan, ale też na przykład Abdulrazak Gurna. Jesteśmy też agencją reprezentującą Zadie Smith, Colma Tóibína, Anne Enright, a ja osobiście reprezentuję między innymi Laszlo Krasznahorkaja, Hana Kanga czy Valerii Luiselli. So I've spent the last 20 years
working with writers, specifically getting their work translated as widely as possible. And when my path crossed Olga's in 2018, it really was a culmination of all the things that I love. It was an extraordinary opportunity to work with an author I already admired enormously, whose books I had read in French and in English, thanks to some of the people in this room today. And an author who did not need an introduction and who had a hugely impressive readership, but who clearly deserved an even larger readership. Tak więc pracuję z pisarkami i pisarzami od 20 lat, przede wszystkim dokładając starań, aby ich książki były przekładane na jak najwięcej języków. Gdy spotkałyśmy się z Olgą w 2018 roku, to była kwintesencja wszystkiego, co kocham. Możliwość pracy z autorką, którą głęboko podziwiałam, której książki czytałam po angielsku i po francusku, dzięki niektórym z Państwa, którzy dzisiaj są z nami, z autorką, której nie trzeba było przedstawiać, która miała imponującą liczbę czytelników, ale która zasługiwała, by mieć ich znacznie więcej. So today, Olga is published in 52 languages. Her books are at the heart of literary discourse everywhere. They have found a very wide readerships in all continents and across generations. And you, her translators, are at the heart of that success. So it's an opportunity for me to thank you. Whilst I'm talking to you, I wanted to show a snapshot of some of the editions, in recent years. Most of them in the last 5 years, some of them are older. And they are some of the editions that are available everywhere. And at the agency, we are a team of 6 people. I don't do this on my own. So 6 of us working very closely on all the territories. And our aim has been to find homes for Olga's books, to have as many books as possible with one publishing house, so under one roof. And it's to create a Tokarczuk library in every country to ensure that the publishing appeals to new readers and that we also bring the younger generations on board. So we've worked with the publishers on creating a kind of publishing of Olga that reflects how engaged and lively and dynamic she is. And you'll see in these covers, some of them are very playful. So I want to thank her too for encouraging the singular creativity of some of the publishers who have really gone quite wild with the covers. We have to find maybe the Brazilian cover as an example. Obecnie książki Olgi wydawane są w 52 językach, są w centrum rozmów o literaturze na całym świecie i mają bardzo szerokie grono czytelników rozsianych po wszystkich kontynentach i reprezentujących wiele pokoleń. To wy, jej tłumacze, jesteście sercem tego sukcesu i chcę za to bardzo podziękować. Chciałam też przy okazji pokazać kilka wydań, które okazały się w ostatnich latach, przede wszystkim w ostatnich 5 latach, niektóre są starsze i pochodzą z całego świata. W RCW mamy 6-osobowy zespół, który pracuje bardzo blisko przy sprzedaży praw na cały świat i naszym celem było znalezienie domów dla książek Olgi, by jak najwięcej tytułów znalazło się u jednego wydawcy, a więc pod jednym dachem. Tak by stworzyć taką bibliotekę Tokarczuk, by jej książki mogły docierać do coraz szerszego grona czytelników i do młodszego pokolenia. Dlatego pracujemy z wydawcami przy wydawaniu książek, który odzwierciedli to, jak bardzo zaangażowana, pełna życia i dynamiczna jest Olga. I można zobaczyć, że niektóre z tych okładek są wesołe, wręcz żartobliwe i bardzo chciałam Oldze podziękować, że zachęca swoich wydawców do takiej kreatywności. Niektóre są wręcz szalone. Tu przykład z Brazylii. Okay. So if I go back to when I started, which was only in 2018, my work as an agent resembled that of an archaeologist. I started digging with the help of
the information I had. And I discovered that whilst many countries were publishing Olga's work thoroughly, other countries had meandered off. And every layer revealed that the people who handled Olga's work internationally before me had done some great work, and there had been excellent publishers who recognized the brilliance of the work. But publishing is a very fickle business, and too many of these gems were no longer available. So there's several examples. There were the German translations that needed to go back in print. There was an early Norwegian edition of EE. There were quite a lot of them. I wanted to cite in particular the Spanish and the Catalan translations of Primeval, which were published in 2001. And in particular, the Spanish one, it's interesting because the Spanish publishing house was called Lumen, and it was a house started by a woman under Franco, whose fourth or fifth publication was Samuel Beckett before he won the Nobel Prize. And how very right it felt to discover that Lumen had published Olga, but also how frustrating that that edition was no longer available. Na początku, w roku 2018, moja praca jako agentki przypominała trochę pracę archeologa. Gdy zaczynałam te wykopaliska, korzystając z informacji, które posiadałam, odkryłam, że choć w wielu krajach książki Olgi były bardzo porządnie wydawane, w innych trochę się to wszystko rozeszło. I każda kolejna warstwa ukazywała, że te osoby, które zajmowały się sprzedażą praw do książek Olgi przede mną, wykonały naprawdę świetną robotę i że byli fantastyczni wydawcy, którzy rozpoznali, jak znakomite są je dzieła, ale jednak branża wydawnicza jest bardzo kapryśna i zbyt wiele tych skarbów nie było już dostępnych. Mam tu kilka przykładów, na przykład niedostępne już wówczas tłumaczenia na niemiecki czy wczesne norweskie wydanie EE, ale chciałabym się skupić na dwóch przekładach hiszpańskim i katalońskim Prawieku, które ukazały się w 2001 roku. Wydawcą był Lumen hiszpańskim, oficyna założona przez pewną kobietę za czasów reżimu Franco i ta wydawczyni jako czwartą bądź piątą książkę wydała Becketa, jeszcze zanim dostał Nobla. Cudownie było odkryć, że to właśnie Lumen wydał Olgę, ale bardzo frustrujący był fakt, że to wydanie nie było już dostępne. So there were many mysteries too. There was a Brazilian edition of Flight that we weren't sure had existed. There was a Norwegian edition of Flights that took weeks to track down, I think by Julia, who maybe is here. You found it, I think. And there were some Italian fireworks, I would say, you can imagine. I spent hours going through documents I'd been given to retrace the steps and make a map in my head. At one point, I looked up a publishing house I'd never heard of all over the internet, and defeated, I called Antonia, who laughed and told me that the publishing house was in fact the name of Olga's village, and that those were the books that she had published herself and stored in her barn. So I was never going to find that publishing house on the internet. So I take this opportunity to thank Antonia, who's been a brilliant walking encyclopedia on all Olga-related matters, and both she and Jennifer Croft have been very generous with their time and their knowledge, and I'm very grateful to them. I went to them a lot to make the picture. Pojawiały się też różne tajemnice, na przykład brazylijskie wydanie Biegunów, które nie wiadomo, czy w ogóle istniało, czy norweskie wydanie, którego namierzenie zajęło mi całe tygodnie, pomogła mi Julia, która chyba tu jest, i kilka włoskich, nazwijmy to, fajerwerków. Spędziłam długie godziny analizując dokumenty, które otrzymałam, tak by prześledzić wszystko krok po kroku i móc stworzyć mapę w głowie. Pewnego razu sprawdzałam w internecie nazwę wydawnictwa, o którym nigdy nie słyszałam, aż w końcu pokonana zadzwoniłam do Antonii,
która roześmiała się i powiedziała, że ta wydawnictwa to w istocie nazwa wioski, w której mieszka Olga. Książki wydała sama i trzyma je w szopie, więc nie znajdę wydawnictwa w internecie. Chciałabym bardzo tu podziękować Antonii, która jest tak znakomitą, chodzącą encyklopedią wszystkich spraw związanych z Olgą. I ona i Jennifer Croft poświęcały mi bardzo dużo czasu, a ich wiedza była bezcenna. Bardzo jestem wdzięczna. It has been, and it continues to be, an enormous privilege to represent Olga's work. Of course, our friend, the Nobel Prize, has ensured that the interest in her work will never wane. But it was wonderful to have so many of the great publishing partners on board already before the Nobel. And none of this would have been possible without all the translators here today. So I have to acknowledge the incredible sustained work of the translators and the publishers in Central Europe in particular, who really showed the West how to do it. And I know how crucial the long-standing and passionate translating, publishing of Olga's work has been and continues to be. And here I'm going to forget some countries, but I thought of Serbia and Ukraine, the Czech Republic, other countries nearby. I know how deeply rooted Olga's relationship with her translators here, so it's a real honor to meet all of you. And we're also all very aware of the crucial role that the Swedish translations have played over the years. So there were 40 languages already under contract by the time Olga won the Nobel Prize. Many translations brought back into print, many new ones commissioned. All the German translations and the brilliant new translation of Books of Jacob were just going back into print with Kamper Verlag when the Nobel Prize was announced. Chciałam powiedzieć, że reprezentowanie Olgi i jej dzieł to ogromny przywilej i oczywiście nasza przyjaciółka Nagroda Nobla sprawiła, że zainteresowanie jej książkami nigdy nie zmaleje, ale to naprawdę fantastyczne, że już wcześniej, przed werdyktem, pracowaliśmy z wieloma świetnymi wydawcami, a to nie byłoby możliwe bez wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj, jak i tłumaczek i tłumaczy dziś nieobecnych. Chciałam tu wspomnieć o tej niesamowitej, systematycznej pracy tłumaczy, wydawców z Europy Środkowej, którzy tak naprawdę pokazali Zachodowi, jak to się robi. Wiem, jak ogromną, kluczową rolę odegrała wieloletnia praca i wielkie zaangażowanie nad przekładami i wydawaniem książek Olgi w takich krajach, tu pewnie o kilku zapomnę, ale chciałam wspomnieć o Serbii, Ukrainie, Czechach i innych krajach w regionie. I wiem też, jak głębokie są relacje Olgi z jej tłumaczkami i tłumaczami. Dlatego spotkanie Państwa tutaj jest dla mnie zaszczytem. Mamy też oczywiście świadomość kluczowej roli, jaką przez lata odegrały przekłady na język szwedzki. Kiedy ogłaszano werdykt, mieliśmy umowy, werdykt noblowski, na przekłady na 40 języków. Wiele tłumaczeń wznowiono, zlecono wiele nowych. Na przykład wszystkie przekłady na język niemiecki, a także świetne nowe tłumaczenie ksiąg Jakubowych były właśnie zlecane przez Kamper Verlag, dokładnie gdy ogłoszono werdykt. So there were many joys in that immediate period right after the Nobel. And just to name a few, the new Swedish editions that were already underway in an alliance with the long-standing publisher, Ariel, and a larger publishing house in a way that, to me, was the most gentlemanly thing I've witnessed in publishing, a real alliance of what the previous publisher had done and what the new publisher could do. All the Finnish translations coming back into print, and then new ones commissioned. The Spanish translators of Primeval, who I talked about earlier, contacting me was also a wonderful moment, and helping get that title back in print nearly 20 years after its first publication was just as exciting as getting Olga published into Korean and Japanese, Malayalam. W tym okresie tuż po Noblu doświadczyliśmy bardzo wiele radości. Kilka przykładów to nowe wydania szwedzkie, które już były przygotowywane we współpracy długoletniego wydawcy Olgi, Ariel,
i większego domu wydawniczego, co na mnie jest dla mnie przykładem świetnego przymierza pomiędzy przywiązaniem do wydawcy i możliwościami, które dawał ten większy. Reedycja wszystkich przekładów na fiński i zlecenia nowych. I cudowna była też chwila, gdy odezwali się do mnie hiszpańscy tłumacze prawieku. Wznowienie tej powieści po niemal 20 latach od pierwszego wydania było równie fascynujące i ekscytujące jak sprzedanie praw do wydań w języku koreańskim, japońskim czy malayalam. So we recently added a new language when we sold Drive Your Plough Over the Bones of the Dead to a publisher in the Faroe Islands. I wrote to that publisher last week and I asked her to explain why it felt essential to translate this novel when the book is already in Danish, and Danish is the other official language of the Faroe Island. And here is her reply. Most novels read in the islands are in English or in Danish. We translate approximately 100 books a year into Faroese because we want to preserve and develop our own language. We are only 50,000 people speaking this language, and it requires of us that we put up a fight every single day. If we don't, we will be heading towards extinction of our language. Our publishing house translates 10 novels a year. Drive Your Plough is an excellent novel, definitely not mainstream. It represents a country with which we have very little contact, and we think that its spirit will speak to the people of the Faroe Islands. Niedawno dodaliśmy do tej listy nowy język, sprzedając prawa do książki Prowadź swój pług przez kości umarłych wydawcy z Wysp Owczych. Spytałam tego wydawcę w zeszłym tygodniu, dlaczego tak zależy mu, by przetłumaczyć tę powieść, skoro istnieje już wydanie po duńsku, a to drugi oficjalny język Wysp Owczych, i oto jego odpowiedź. Na Wyspach czyta się przede wszystkim książki po angielsku lub po duńsku. Tłumaczymy około 100 książek rocznie na farerski, bo chcemy ocalić, ale i rozwijać nasz język. Używa go tylko 50 000 osób i to wymaga od nas nieustającej walki. Jeśli się poddamy, nasz język zacznie zmierzać ku wyginięciu. Nasze wydawnictwo tłumaczy 10 powieści rocznie. Pług to świetna książka, na pewno nie mainstreamowa, pochodzi też z kraju, z którym nie mamy zbyt wielu kontaktów i wydaje nam się, że jej duch przemówi do mieszkańców Wysp Owczych. So you will notice that I've been speaking for a while now and I've not mentioned the English language, even though that is the language I'm using to speak to you now. So all of you will be familiar with the famous 3 or 4%, which is the percentage of books published in English that are translations. In the English-speaking world, translated literature is still considered a genre, often with a certain connotation, one for elitism, maybe. Literature in translation is something that used to intimidate. It is a deep frustration of mine, and all signs that this attitude is changing are always welcome. That Olga should be so widely read in the English-speaking world is the sign that the readership has understood that literature in translation is not intimidating, and that works of great intellectual brilliance, like her novels, are also extraordinary page-turners. In the UK alone, to this day, Fitzcarraldo have sold nearly 220,000 copies of Flight's Drive Your Plough and Books of Jacob, which is really huge for England. In the US, Riverhead have sold nearly 300,000 copies. Pewnie Państwo zauważyli, że choć mówię już od dłuższego czasu, nie wspomniałam jeszcze o języku angielskim, którego teraz używam. Wszyscy macie na pewno świadomość tych słynnych 3-4%, czyli liczba książek, procent książek publikowanych po angielsku, które są przekładami. W świecie anglojęzycznym literatura tłumaczona wciąż uważana jest za odrębny gatunek, z którym zwykle wiążą się pewne konotacje, pewne poczucie elitarności, bo literatura w przekładzie jest czymś, co dawniej onieśmielało. To bardzo mnie frustruje i każdy znak, że to podejście się zmienia, witam z ogromną radością.
I fakt, że Olga jest tak szeroko czytana w języku angielskim, oznacza, że czytelnicy zrozumieli, że literatura w przekładzie nie powinna onieśmielać, a książki o głębokiej wartości intelektualnej, takie jak jej powieści, są też bardzo wciągające. Tylko w Wielkiej Brytanii do dziś wydawnictwo Fitzgeraldo sprzedało niemal 220 000 egzemplarzy Biegunów Pługów i Ksiąg Jakubowych. To bardzo wysoka liczba jak na Anglię, a w Stanach Riverhead sprzedał prawie 300 000 egzemplarzy. So today representing Olga means making sure that as many titles as possible are translated in every language, also to ensure that the readership grows. That the books will be in print in 20 years, 30 years, 40 years with the same quality of editions and translations as they are now, to ensure that her work is published with the respect fitting for her extraordinary mind and talent, but not a sedate kind of respect, rather with an energy and attention to detail that does justice to her wild and disruptive imagination. Obecnie reprezentowanie Olgi to przede wszystkim dbanie, by jak najwięcej tytułów było tłumaczone na wszystkie języki, tak żeby zwiększać liczbę czytelników książek, a także żeby te książki były drukowane za 20, 30 czy 40 lat z taką samą dbałością o jakość przekładu i wydania, tak jak dziś. I dbanie, by dzieła Olgi były wydawane z szacunkiem, które pasują do jej wyjątkowego umysłu i talentu, ale nie z takim statecznym szacunkiem, tylko z energią i skupieniem na szczególe, które oddadzą sprawiedliwość tej dzikiej i niepokojącej wyobraźni. So there's one thing that's not written that I want to mention, which is the translation grants and the fact that in the last few months many of your publishers have been in touch to say that they are not getting translation grants for Olga's books anymore. And in the last year, I think none of the publishers were given translation grants. I've just had a message 2 days ago from the Norwegian translator whose application for Books of Jacob has also not been successful. The publications will go ahead, but I wanted to flag up the complexity and the concern that comes with the fact that this body is at the moment not supporting and really needs to support all these editions. Chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, która nie została napisana, a dotyczy grantów na przekłady książek Olgi. W ostatnich miesiącach otrzymałam wiele sygnałów od wydawców, że nie dostają dofinansowań. W ostatnim roku żaden wydawca nie dostał dofinansowania i 2 dni temu dostałam wręcz informację od tłumacza z Norwegii, że księgi Jakubowe też otrzymały odmowę. Więc chciałam upewnić, że te wydania oczywiście zostaną opublikowane, natomiast że jest wiele problemów i sprawy się komplikują w związku z tym, że instytucja nie dofinansowuje przekładów. Dziękujemy. Tak? Laurence, Thank you. Thank you. dziękujemy bardzo za tę prezentację.